We talked earlier today Wcześniej dzisiaj mówiliśmy o tym, że about the big picture, and we talked about not focusing on events, but focusing on all of the men. mówiliśmy o tym, żeby się nie skupiać na wydarzeniach, ale skupiać się na mężczyznach, to wszystkich mężczyznach. And now we're going to talk about relationships and how we reach men so that they stay. Teraz będziemy mówić o relacjach i o tym, jak dosięgać mężczyzn, tak żeby pozostali w grupach. So the foundation of a successful ministry to men is relationships. Bo podstawą skutecznej posługi mężczyznom są relacje. Now, when I say this to most men's groups, they say it sounds like a woman's group. Ile razy mówię to mężczyznom, to oni stwierdzają, nie, tak to kobiece grupy funkcjonują. Because men like to take action and women focus on relationships. Dlatego, że mężczyźni lubią przedsięwzięcia, a kobiety skupiają się na relacjach. But I know many of you that are here today. Znam wielu z was, którzy są teraz tutaj. And I met you for the first time many years ago. I spotkałem wielu z was parę lat temu. And you are still part of this group because of the relationships. I jesteście wciąż częścią swoich grupek ze względu właśnie na relacje. Because we become brothers. Z tego względu, że stajemy się braćmi. So without these deep relationships, we would not feel part of the community with one another. Więc gdyby nie było tych głębokich relacji, to nie czulibyśmy się częścią tych grup. If we just call men together to do something, there will be nothing to hold that group together. Jeśli zwołamy tylko mężczyzn po to, aby coś razem zrobić, to nie pozostaje nic, co by tych mężczyzn trzymało potem razem. Especially after your event is over. Szczególnie wtedy, kiedy wydarzenie się już zakończy. So remember this important point that I'm going to make. Więc zapamiętajcie teraz tę jedną ważną wskazówkę, którą chcę powiedzieć. Our events attract men, but our relationships make them stay. Więc nasze wydarzenia zapraszają mężczyzn, natomiast to, co sprawia, że pozostają, to są relacje. So what this really means at a practical level is that we need to give men plenty of time for fellowship and conversation. Więc to, co tutaj teraz jest takie istotne, to jest to, żeby dać mężczyznom sporo czasu na to, żeby zawiązać braterstwo i żeby mogli normalnie porozmawiać. Just like we will do today when we meet in small groups. Czyli mniej więcej to samo, co robiliśmy wtedy, kiedy mieliśmy czas dla małych grup. Because men like to talk and they like to share what they think with each other. Dlatego, że mężczyźni lubią dzielić się ze sobą tym, co myślą. So make sure that your agenda gives them time to really get to know each other. Więc upewnijcie się, że wasz plan działania zapewnia wystarczającą ilość czasu na to, żeby można było normalnie porozmawiać. So developing relationships is the key task of any ministry to men. Gdyż wszelka posługa dla mężczyzn opiera się na tym, aby przyłożyć się do tego, żeby budować relacje. Yet when we have our list of what we need to do, Więc jeśli popatrzymy na tą naszą listę, gdzie są te wszystkie rzeczy, które chcemy zrobić, it never includes building relationships. tam praktycznie nie spotyka się budowania relacji. In addition to our purpose statement, it's helpful to have some kind of a call
that men can relate to. No więc oprócz tego naszego celu, który jest naszą jakby taką flagą, dobrze było mieć jeszcze takie jakieś takie wezwanie, czy jakiś taki slogan, który znalazłby oddźwięk w mężczyznach Twojej parafii. Make it something that they can remember. Niech to będzie coś, co oni zapamiętają. We use "No man left behind" as our slogan or as our call. Naszym zawołaniem, czy naszym sloganem jest to zdanie: niech żaden mężczyzna nie pozostanie sam. That's how we let men know that everyone is invited. W taki sposób przekazujemy mężczyznom informację, że każdy mężczyzna jest zaproszony. So your purpose will help you to have a direction or to chart your course. Więc w ten sposób wasz główny cel będzie miał konkretny cel i pozostanie na drodze, na wytyczonej ścieżce. The slogan will help you to recruit your team. A slogan czy zawołanie, one spowodują to, że łatwiej wam to zwołać ludzi do tego dzieła. So let me give you this example. Więc pozwólcie, że opiszę to takim przykładem. When our slogan is "No man left behind", Więc tak, naszym hasłem jest niech żaden mężczyzna nie pozostanie z tyłu. it helps us to recruit our team. I to nam pomaga, aby dokonać rekrutacji mężczyzn do naszego zespołu. Because in order to reach every man and leave no one behind, we need to have a larger team. Dlatego, że aby stworzyć większy zespół i żadnego mężczyzny nie pozostawić z tyłu, to potrzebujemy większego zespołu. And then that flows into our purpose. To właśnie wpada dokładnie w nasz cel. And our purpose is strengthen the man, strengthen the family, as I said earlier. A naszym celem jest to, żeby wzmocnić mężczyzn oraz ich rodziny, tak jak to powiedziałem wcześniej. So how will we call men to go with us as we build our team to go with us on this adventure? Can you repeat this because somebody is making some noise? Bruce Barton, who is an author who writes about ministry to men. Sorry, Bill, I can't understand. Somebody is making so much noise that I can understand this. Bruce Barton, who is an author who writes about ministry to men. Okay, jest taki autor, który się nazywa Bruce Barton i on pisze na temat posługi mężczyznom. Said that Jesus brought forth man's best efforts, not with the promise of great reward, but of great sacrifice. Jezus wyciągnął z mężczyzn największy wysiłek, największe poświęcenie nie poprzez obietnicę wielkiej nagrody, ale poprzez obietnicę wielkiej ofiary. Too often we hide the adventure of following Christ behind boring announcements. Zbyt często nam się zdarza to, że ukrywamy cudowną przygodę podążania za Jezusem za nudnymi reklamami takimi z gazet. Men are attracted to action and they're attracted to adventure. Mężczyźni są przyciągani do działania, attracted to action and adventure. Do działania oraz do przygody. So whenever you develop a slogan, use language that stretches men's imagination. Więc tak, jeśli wymyślacie ten slogan, to użyjcie takiego języka, który zapali wyobraźnię mężczyzn. And make sure that your message connects your slogan to your overall vision. I upewnijcie się, że ten slogan, który opracujecie, on faktycznie zawiera się w waszej głównej misji. So
any of the best advertising that you see for any product does the same thing. Jeśli przyjrzycie się reklamom, jakikolwiek w ogóle, z jakimikolwiek macie do czynienia, każda reklama robi dokładnie to samo. So often we are really good workers, but not very good marketers. Więc często jest tak, że jesteśmy dobrymi pracownikami, ale z marketingiem wychodzi nam dość kiepsko. So that good slogan will give men a sense of being involved in something bigger than themselves. Bo dobry slogan daje mężczyznom poczucie, że są zaangażowani w coś wspanialszego niż oni sami. It should express ideas that are important in their lives. Musi wyrażać idee, które mają jakieś znaczenie w ich życiu. We need to choose a slogan that challenges men Należy wybrać taki slogan, który rzuca mężczyznom wyzwanie. and make it action oriented rather than descriptive. Więc starajcie się, żeby to brzmiało tak, żeby to było nakierowane na akcję, a nie tak bardzo opisowe. So in my example of No Man Left Behind, Więc w tym moim przykładzie, aby żaden mężczyzna nie pozostał z tyłu, if you close your eyes and picture that, jak sobie zamkniecie oczy i wyobrazicie to, you can see a group of soldiers going back to save one more man. to możecie sobie wyobrazić grupę żołnierzy, którzy się wycofują po to, żeby uratować tego, który gdzieś z tyłu został. And that's the kind of action that we talk about. I to jest właśnie działanie, o którym mówimy. So the Bible tells us to go and make disciples. Więc skoro Biblia mówi nam, idźcie i czyńcie uczniami, Yet often we get this confused with go and make workers. często zdarza nam się, żeby pomylić to ze sformułowaniem idźcie i czyńcie pracownikami. And then using my example in my picture of hammering into them our message. I potem chciałem przywołać ten mój obraz, że mamy tu nasze główne hasło i chcemy to młotkiem ludziom wbić do głowy. But we don't want to beat them into submission. We want to invite them to come. Więc nie chcielibyśmy tego, aby im to wbijać do głowy, ale chcielibyśmy być tymi, którzy zapraszają. When Jesus invited his disciples, Kiedy Jezus zapraszał swoich uczniów, he didn't say, come or you're all going to go to hell. nie powiedział, chodźcie, bo inaczej wszyscy pójdziecie do piekła. He just said, come and see. I powiedział, chodźcie, a zobaczycie. The purpose of ministry then is to make disciples and not workers. Więc celem posługi jest nie to, żeby czynić pracowników, ale żeby czynić uczniów. But the true disciples will become workers because of the love that they have for Jesus Christ. Tak naprawdę prawdziwy uczeń stanie się bardzo dobrym pracownikiem ze względu na nadmiar, jaki wynika z tego, że spotkał Jezusa. So we don't invite them to work, we invite them to just come. Więc nie zapraszamy ich po to, aby pracowali, ale zapraszamy po to, żeby po prostu przyszli. And then help them enter into that relationship with Christ. I potem pomagamy im, aby weszli w tę relację z Chrystusem. The Bible does, however, it does call us to pray for workers. I trzeba pamiętać o tym, że Biblia wzywa nas do tego, abyśmy modlili się o robotników. Because it says, the harvest is abundant, but the laborers are few. Bo napisane jest, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo. So we have to trust that God will provide all of the workers that we need. Więc powinniśmy ufać,
że Pan Bóg zatroszczy się o wszystkich robotników, których potrzebujemy. Too often, we do the opposite. We try to make workers and pray for disciples. Zbyt często zdarza nam się to, że modlimy się o uczniów, a czynimy z ludzi pracowników. Jesus didn't say go and make workers. He said go and make disciples. Jezus nie powiedział idźcie i czyńcie pracownikami, ale powiedział idźcie i czyńcie uczniami. So we make disciples and pray for workers. Więc należy czynić uczniami, a modlić się o pracowników. What we usually do is set our agenda and then we push people, push men until they get involved. Zazwyczaj jest tak, że ustalamy jakiś plan czy harmonogram, a potem naciskamy na mężczyzn, aby się w to zaangażowali. We make sure that we have all of the slots that we need for our workers filled. Troszczymy się bardzo o to, żeby te wszystkie posady, żeby naszą robotę przeprowadzić, żeby one były zapełnione. And then we pray that somehow some of them will become disciples. Potem modlimy się, żeby którykolwiek z tych zaangażowanych w dzieło został uczniem. But that rarely ever works. Ale to tak naprawdę nie działa. That usually just makes them tired. To jedyne, co to robi, co to sprawia, to męczy mężczyzn. But remember, we said in the beginning that men are already tired. Pamiętajcie to, co mówiliśmy na początku. Mężczyźni już są zmęczeni. So the invitation of come means come and I will give you rest. Więc skoro mówiliśmy o tym zaproszeniu, przyjdźcie, a ja dam wam ukojenie czy wytchnienie, rather than come and I will make you more tired. Zamiast chodźcie, a ja was jeszcze bardziej wymęczę. So to reach men in our parish and community, there's three problems we have to solve. By dotrzeć do mężczyzn w naszej wspólnocie, czy też w naszej parafii, musimy rozwiązać 3 problemy. So we have to solve the problem of learning how to create value. Musimy rozwiązać problem, jak stworzyć wartość, how to capture momentum, jak uchwycić moment and then how to sustain the change. i jak podtrzymać zmianę, która w nich nastąpi. So the rest of our time together today and tomorrow will be studying each of those 3 areas. Więc przez resztę tego dzisiejszego dnia będziemy się skupiać właśnie na tych 3 obszarach. In a way that we can sustain for the long term. Będzie to miało na celu to, żebyśmy mogli, by nasza przemiana pozostała trwała. Okay. So I'm going to shift now to different if I can. Teraz coś zmienimy. Przełączymy się na to. Are you able to see that? Czy widzicie to? Chyba jeszcze nie. Only you. Oh, okay, then. Hold on a second. Okay, remove that one. There we go. That better? Okay, so we're going to shift for a few minutes into
how to create value, just very briefly. Teraz wejdziemy w ten temat wytwarzania wartości w posłudze mężczyznom. Andrzej, czy ja to dobrze tłumaczę, czy tu jest jakieś lepsze słowo? Ja myślę, że dobrze. Tworzenie wartości, nie? So when they launch a space shuttle, they put a big rocket on it that has 500,000 gallons of fuel. Więc tak, jak się wystrzeliwuje prom kosmiczny, to przymocowuje się go do rakiety, który ma ileś set tysięcy litrów paliwa. And all of that fuel burns off in 8.5 minutes. I to wszystko się spala w ciągu 8,5 minuty. So 500,000 gallons burn off just to take off, just to launch. Te około tam, nie wiem, 100 tysięcy litrów paliwa spala się po prostu w przeciągu 8,5 minuty. But after that, they can travel 4 million miles on a small bucket of fuel. Potem ten prom kosmiczny jest w stanie już przemieszczać się około 6 milionów kilometrów, mając tak naprawdę niewielki zapas paliwa. And that's how our ministry to men is. I tak powinna wyglądać nasza posługa dla mężczyzn. It takes a lot of energy when we first get started. Bo wymaga to ogromnego nakładu sił wtedy, kiedy zaczynamy, kiedy startujemy. But if we do it right, it takes very little energy to keep it going. A kiedy to już zrobimy w sposób należyty, to trzeba niewielkiego nakładu sił, aby to utrzymać. So if you're having a hard time keeping it going, it means you didn't get started properly. Więc jeśli kosztuje cię to bardzo dużo trudu, aby utrzymać twoją posługę, to przypuszczalnie zacząłeś w nienależyty sposób. If you started by doing everything yourself, Kiedy zacząłeś robiąc wszystko samodzielnie, it's hard to go out later and find other leaders. to trudno potem jest wyjść i znaleźć innych liderów. But if you follow the model of Jesus A jeśli będziesz naśladował model Jezusa and spend that time developing your leadership team, i poświęcisz ten czas na rozwój twojego zespołu liderów, then it will take much less energy later to keep everything moving. potem, żeby utrzymać wszystko w ruchu, nie będzie potrzeba aż tak wielkiej ilości energii. Too often, ministry to men focuses on, we call them one size fits all events. Zbyt często usługa mężczyznom polega na tym, żeby stworzyć tak, żeby zrobić to do takiego modelu, jeden rozmiar pasuje do wszystkich. So that might be a monthly breakfast or a conference or a retreat. To może być to comiesięczne śniadanie, czy jakaś konferencja, czy jakieś rekolekcje. All of these things do attract some men, I te wszystkie przedsięwzięcia, one zaproszą pewnych mężczyzn, but they tend to appeal to the men who are already involved. ale one raczej zaproszą tych mężczyzn, którzy są już w ogóle zaangażowani. So as you work on your strategy to create momentum, you want to take some time to look at the different groups of men in your parish. Więc kiedy tworzysz strategię, aby znaleźć odpowiedni moment dla swojej posługi dla mężczyzn. Bill, can you repeat the whole sentence, please? You want to take time to, as you devise your strategy to create momentum, you want to take time to categorize them in different to put them into different categories. Momentum to jest słowo pęd, więc
Więc jeśli planujecie strategię, jak wytworzyć ten pęd w swoich mężczyznach, to trzeba ich jakoś podzielić na osobowości, czy może ewentualnie na wiek, czy sytuację życiową. So here are some examples of 5 of those categories. I tutaj jest 5 przykładów różnych kategorii. First group we call them casual Catholics. Pierwsza grupa to zwykli katolicy. Casual Catholics are the ones who go to mass sometimes, maybe at Christmas or Easter. To są zwykli katolicy, to są tacy, którzy idą na pasterkę, ewentualnie na rezurekcję. Then there are unengaged Catholics. To są niezaangażowani katolicy. They go to mass, but they do nothing else other than show up every week. To są tacy, którzy są co tydzień, to oni tylko się pokazują w kościele i nic poza tym. Then we have the engaged Catholics. Mamy zaangażowanych katolików. They're the ones who are part of other things that are happening in your church. Oni udzielają się w tym wszystkim, co się dzieje w twojej parafii. And they're going to other kinds of groups. I uczestniczą w innego rodzaju grupkach też. Then there's a smaller group that are the Catholic leaders. Jest potem taka mniejsza grupka, którą są katoliccy liderzy. And they're the ones that are leading most of those other groups. I oni zazwyczaj prowadzą te wszystkie pozostałe grupy. So you can think about who you know in all 4 of those categories. Więc pomyślcie sobie o ludziach, których znacie i do których z tych grup oni pasują. Probably most of you are Catholic leaders. Patrzcie na siebie, bo jeśli chodzi o was, to przypuszczalnie wszyscy jesteście katolickimi liderami. The last group are the men who are hurting. A ostatnia grupa to są mężczyźni, którzy cierpią. They're the ones who are struggling with some things happening in their lives. To są ci, którzy zmagają się z jakimiś rzeczami, które się dzieją w ich życiu. And they're the men that we need to reach out to and invite. I do tych mężczyzn musimy się skierować i tych musimy zapraszać. Because that's the largest group. To jest największa grupa. There are many men who are either just inside or just outside the door of your parish. Są tacy mężczyźni, którzy są albo w obrębie parafii, albo zaraz poza obrębem parafii. They're much like Peter was when he followed Jesus at a distance. Oni są między tacy jak Piotr wtedy, kiedy szedł za Jezusem, ale oddalony. W sensie wtedy, kiedy Jezus szedł na krzyż, na mękę, no to Piotr szedł w jakiejś odległości. He wasn't all in yet until later, after Pentecost. Tak naprawdę on taki pozostał aż do dnia Pięćdziesiątnicy. These men have let all the worries in their life Ci mężczyźni przeżywają wszelkie możliwe lęki i zmartwienia w swoim życiu and the desire for money to choke out the word. i jednocześnie mają pokusę, żeby przy pomocy pieniędzy zdusić słowo. They're living in the world rather than living with Christ. I oni bardziej żyją w świecie niż z Chrystusem. They're at a high risk for a great crash because they built their life on sand and not on the rock. Oni są bliscy temu, aby zniszczyć kompletnie swoje życie, bo budują na piasku zamiast na skale. I wrote about that in my first book, Seeds of Success. Mówiłem o tym w swojej pierwszej książce Nasienie do sukcesu. That was my journey from success to significance. To była moja podróż od sukcesu do znaczenia. Instead of living in the world, learning to live for Christ. Zamiast żyć w świecie, to żyć dla Chrystusa.
And that's the journey that we're inviting men to go with us on. To jest podróż, na którą zapraszamy mężczyzn, aby szli właśnie w tym kierunku razem z nami. A lot of times men are like undiscipled disciples. Często jest tak, że mężczyźni przepadają za takimi nieuczącymi się uczniami. They haven't fully surrendered their lives to Jesus Christ. Oni tak naprawdę nie poddali w pełni swojego życia panowaniu Jezusa. They allow their worldview to get mixed in with the message of Christ. Oni pozwalają na to, aby ich światowe patrzenie na życie zmieszało się z Ewangelią. So we sometimes call these men cultural Christians. Często takich mężczyzn nazywamy kulturowi chrześcijanie. Here in the US, we call that spare tire Christianity. Nazywamy to też, że to jest chrześcijaństwo zapasowego koła. Most of you probably have a spare tire in your car. Większość z Was najprawdopodobniej ma w swoim samochodzie koło zapasowe. And we only pull out our spare tire when we have a flat tire. I wyciągamy to koło zapasowe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy złapiemy kapcia. That's how many men's faith is. I tak mniej więcej wygląda wiara wielu mężczyzn. Whenever something goes wrong in their life, they pull out their spare tire, which is their faith. Wiele razy w swoim życiu złapią takiego duchowego kapcia, to wtedy wyciągają to koło zapasowe, którym jest ich wiara. But most of the time they just put Jesus in a small spot on their calendar. A zazwyczaj Jezus jest jakąś tam małą kropką w ich terminarzu. That's already too busy. No bo tak po prostu są zbyt zajęci. In our last session, we talked about some of the struggles that men are facing. W ostatniej sesji mówiliśmy o tych wszystkich zmaganiach, którym czoło muszą stawić mężczyźni. And each type of man will have different struggles. I każdy typ mężczyzny będzie miał innego typu zmagania. So one of the best ways to reach men is to host events that are geared towards their interest or their needs. Najlepszy sposób, żeby dotrzeć do mężczyzn, to jest wpasować się w ich oczekiwania i potrzeby. Here in the US, we launched a series to do those kinds of things. Tutaj w Stanach Zjednoczonych właśnie zrobiliśmy taką sesję, taki sezon, że właśnie uruchomiliśmy tego typu jakieś działania. And I give you this as just an example of some things you might do. I podaję wam to tylko i wyłącznie jako przykład tego, co moglibyście zrobić. We have special events on special topics. Mamy specjalne wydarzenia dla specjalnych zagadnień. They are very short. They last about 2 hours. Jest to gwarantowane, że to będzie trwało 2 godziny i nie dłużej. And today, because of COVID, we do those virtually. A dzisiaj, ze względu na COVID-a, robimy to w sieci. Each month it's a different topic. Za każdym razem jest to inny temat. And different men come to each one. I różni mężczyźni interesują się innymi tematami, więc mamy też innych uczestników. This month, the topic will be on health. W tym tygodniu tematem jest zdrowie. Last month it was on money. W zeszłym tygodniu były pieniądze. One month we had it on Saint Joseph. W innym miesiącu było o świętym Józefie. One month on being a father. Innym razem było to bycie ojcem. So different topics each time. Różne tematy, za każdym razem inne.
So that's a way for us to reach men who are just have one specific challenge or problem. Więc to jest taki sposób, żeby dosięgnąć mężczyzn, którzy mają jeden konkretny problem, czy też jedno konkretne zadanie, czy wyzwanie w życiu. And sometimes we have the same men, some of the same men come to everyone, Są tacy mężczyźni, którzy przychodzą na każde spotkanie, but every month most of the group is new. bo zazwyczaj jest tak, że jednak na każdym spotkaniu co miesiąc praktycznie mamy całkowicie świeżą grupę. So that's the way that we invite them in for something that fits what they need. Więc to jest sposób, żeby ich zaprosić dokładnie na to, co ich interesuje. But then we introduce them to something else while we have them there. I jak tylko oni się choć troszeczkę do nas przybliżą, to my ich zapraszamy do jakichś innych rzeczy, które mamy w ofercie. And we introduce them to a group that's in their area. I staramy się przedstawić ich grupie, która jest w ich okolicy. These are momentum events. They help us to build momentum. Więc te takie pojedyncze wydarzenia, one pomogą nam nabrać pędu, czy wytworzyć pęd mężczyzna. They create excitement and interest. One wytwarzają podekscytowanie i zainteresowanie. And they help us to get the message out. I one pozwalają na to, aby przekazać dobrą nowinę. We started this last November. Zaczęliśmy to ubiegłego listopada. And since then, we've had about 25,000 men go to at least one of those events. Tego czasu przez nasze spotkania przewinęło się 25 000 mężczyzn, którzy byli co najmniej na jednym spotkaniu. And about half of those men I około połowa z tych mężczyzn are now part of one of our men's groups somewhere in the country. stało się członkami jednej z naszych męskich grup gdzieś w naszym kraju. So that's just one example of what I'm talking about here. To jest tylko przykład tego, co teraz mówię. When you look at where you are, you want to plan to hold an event Więc, not more than quarterly, więc jeśli planujecie, aby zrobić jakieś takie przedsięwzięcie nie częściej niż raz na kwartał, but not less than about twice a year. i nie rzadziej niż 2 razy w roku. Because you need these things to create new momentum. Dlatego, że potrzebujecie tych rzeczy, aby wytworzyć nowy pęd. Now, I just shared with you that we do that once a month, which is too much for most of you. Więc to, co wam teraz mówię, to przypuszczalnie jest to wręcz za dużo dla każdego z was. But we have 6 teams that do those, so each team only does 2. A ponieważ mamy 6 zespołów, które to robią, no to na jeden zespół przypadają tylko 2 aktywności w roku. But most of you only have 1 team. A większość z was ma tylko jeden zespół. So you need to only do about 2 or 3 or maybe 4 a year. Więc tak naprawdę jesteście w stanie w roku zrobić tylko jedno bądź 2 takie akcje, maksymalnie 3 czy 4. And make sure that each of those events has something a little bit different. Dbajcie o to, żeby każdy z tych spotkań miał w sobie coś takiego innego, So that if some of the men come to different ones, they see something different. tak żeby ci mężczyźni, którzy przyjdą po raz kolejny, żeby zobaczyli coś innego.
So it's good to sing praise music. In fact, that's one of my favorite things. Dobrze jest śpiewać piosenki uwielbienia i to jest faktycznie coś, co najbardziej lubię, But maybe one time you don't. ale można spróbować chociażby raz tego nie zrobić. Try to make men who are not involved feel as comfortable as possible. Zatroszczy się o to, aby mężczyźni, którzy nie są jakoś zaangażowani w Kościół, aby czuli się na tyle komfortowo, na ile się to tylko da zrobić. Also, make sure that you give men an opportunity to connect with other men. Zadbajcie też o to, aby mężczyźni mieli taką możliwość, aby wejść w kontakt z innymi mężczyznami. And a time to talk more one-on-one with another man. Żeby mieli też tą możliwość, aby rozmawiać 1 na 1 z innym mężczyzną. Some of you may not be able to do that, but remember what it was like for you before you were the strong Christian that you are today. Spróbujcie sobie w takim razie przypomnieć, jak to było, kiedy nie byliście tym wyuczonym, tym nawróconym chrześcijaninem, jak to było kiedyś przed nawróceniem. Some of you can remember that. I can remember that. Może niektórzy z was to pamiętają, ja już to słabo pamiętam. But if you can't remember, ask a non-Christian friend to come to your event and evaluate it for you. Więc jeśli już nie pamiętacie tego, to poproście jakiegoś swojego niewierzącego znajomego, aby przyszedł na takie spotkanie i wystawił wam jakąś ocenę. And ask them if they felt welcome. I niech on powie, czy on się czuł mile widziany, czy nie. I worked for many years with youth, with young people. Przez wiele lat pracowałem z młodymi ludźmi. And when we invited young people to come to a youth event, Kiedy zapraszaliśmy młodych, aby przychodzili na spotkanie dla młodych, they always wanted to know who else was going to be there. oni zawsze chcieli najpierw wiedzieć, kto inny tam się jeszcze pojawi. And they wanted to know what we were going to do. I zawsze chcieli wiedzieć, co takiego będziemy robić. Men are just like that. Mężczyźni są dokładnie tacy sami. They want to know who is going to be there and what are we going to do. Oni chcą wiedzieć, kto tam będzie i co będziemy takiego robić. Because they don't want to go where they're not welcome or do something that they don't like to do. Więc nie chcą być w takim miejscu, gdzie nie będą mile widziani i też nie chcą robić takich rzeczy, których nie lubią robić. So we have to make them feel welcome and make the event very interesting for them. Więc musimy sprawić, żeby poczuli się mile widziani i zadbać o to, żeby ta aktywność im podeszła. So we want to make sure that the environment is very welcoming. Więc musimy zatroszczyć się o to, aby otoczenie było takie zapraszające. We want to have something that's right there in front of them that makes them feel connected. Trzeba zadbać o coś takiego, co będzie zaraz przed oczami, aby to coś sprawiło, że oni jakoś poczują, że są włączeni w to coś. Men won't attend our events because we do a good job publicizing it or promoting it. Mężczyźni nie będą przychodzili na nasze wydarzenia tylko dlatego, że dużo się napracowaliśmy reklamując to. Relationships are the key. Kluczem do sukcesu są relacje. We're only going to reach men outside of our group if men inside our group take time to personally invite them. Uda nam się zaprosić mężczyzn spoza grupy czy spoza parafii tylko wtedy, kiedy mężczyźni z wewnątrz grupy poświęcą czas na to, żeby ich osobiście zaprosić. So we build our group by each of us inviting other men. Tworzymy grupy poprzez to, że zapraszamy mężczyzn osobiście. Because if they ask who else is going to be there,
you can say, I will be there. Bo wtedy, kiedy on zapyta, a kto tam jeszcze będzie, to można powiedzieć, ja będę tam. Also, don't forget the men that are sitting next to you at church. Nie zapomnij też o tych mężczyznach, którzy siedzą obok ciebie w ławce w kościele. Make sure that you personally invite them while you're sitting next to them. Zatroszcz się o to, żeby ich osobiście zaprosić w tym momencie właśnie, kiedy obok nich siedzisz. No matter how good your event is, without that personal invitation, men will not come. Więc niezależnie od tego, jak wszystko dobrze przygotowałeś, bez tego osobistego zaproszenia mężczyźni nie przyjdą. And then make sure that each activity that you have is done very well. Więc zatroszcz się o to, aby wszelką działalność, jaką robisz, żeby zostało to zrobione fachowo, Because then the men that you invite will invite their friends. bo tylko wtedy ci zaproszeni będą mieli śmiałość, aby zaprosić swoich przyjaciół. So, what is it that men need to do? Więc co jest tym, co mężczyźni powinni robić? The question really is, what do men need that they're willing to do? A prawdziwe pytanie powinno brzmieć w ten sposób. Co mężczyźni powinni robić, tak żeby robili to chętnie? Because there's many things that they need to do that they're not willing to do. Dlatego, że takich rzeczy, które muszą robić, a do czego nie są chętni, jest naprawdę sporo. So we need to find what their greatest desire is. Więc trzeba rozpoznać, co jest ich największym pragnieniem. So here are some examples of what most men that are not already committed focus on. Więc tutaj wam przedstawię jakieś rzeczy, które są atrakcyjne dla mężczyzn, którzy nie są za bardzo zaangażowani. They either are having a problem in their career, Bo mogą mieć problem w swoim życiu zawodowym, they're having a money problem, mają problem z pieniędzmi, they're having a family problem, mają problem z rodziną, they have a time management problem, not enough time. mają za mało czasu. So if those are just some examples, so talk to them about those things. Więc to są przykłady. Więc spróbuj porozmawiać z nimi właśnie o tych rzeczach, które wymieniłem. And share with them what Jesus had to say about those things. I podziel się z nimi tym, co Jezus mówi na temat tych kwestii. So we help them to find what they need by giving them what they want. Więc spróbujmy znaleźć to, czego oni szukają, przez to, że będziemy starali się znaleźć to, czego potrzebują. But everything we do has to be based on the truth of Scripture. Ale wszystko, cokolwiek chcemy dać, musi być oparte na prawdzie, która pochodzi z Pisma Świętego. We have to communicate the gospel in terms that they can understand. Musimy im komunikować treść Pisma Świętego przy użyciu pojęć, które oni rozumieją. We have to always speak God's truth, but we can't speak it in a language that they don't understand. Więc musimy jak najbardziej komunikować Boże prawdy, ale nie mamy do tego używać chrześcijańszczyzny, czyli takiego języka kościelnego, którego oni nie zrozumieją. So these are just a few simple things that we can do to build value, just maybe one or two examples. To jest taki sposób, takie dwa przykłady, że możemy wytwarzać wartość. So look for things that can bring groups of men together that are easy to do. Więc szukajcie takich rzeczy czy takich czynników, które sprawią, że mężczyźni będą chcieli się zebrać razem, co będzie łatwe do zrobienia. So I'm going to put into the chat box
two things for you to study later as some examples. Więc teraz w okno czatu wkleję parę rzeczy, które chciałbym, abyście sobie później przestudiowali jako przykłady. The first is Pierwszy z nich to is the going to be the website that we have that we send men to after they go to one of our big events. Pierwszy z nich to jest adres do strony internetowej, który wysyłamy do mężczyzn po tym, jak oni byli na jakimś naszym większym wydarzeniu. I put that in first. That's heroicmen.com. To jest strona heroicmen.com, czyli heroiczni mężczyźni. Because no matter what topic we're having for our event every month, there's something on Heroic Men that will let them study more. Więc cokolwiek, o czymkolwiek byśmy nie mówili na tych comiesięcznych spotkaniach, to zawsze uzupełnienie czy rozwinięcie tego, o czym mówiliśmy, będzie na tej stronie heroicznimężczyźni.com. And next is we have a big event coming up. It is something that everyone can do. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest coś takiego, co właściwie każdy mężczyzna może zrobić. And I give you this as an example of how to organize a big event like this. I to wam daję jako przykład, abyście wiedzieli, jak organizować takie wielkie wydarzenia. Because our churches have been shut down for much of the last year, Ponieważ nasze kościoły pozostały zamknięte przez większą część ostatniego roku, we wanted to promote Eucharist to everyone in the community. więc chcemy zachęcać chcemy by lansować Eucharystię do każdego, kto dąży do parafii. So all across the country, we are going to have a Eucharistic procession. Więc w całym kraju będziemy mieli procesje eucharystyczne. And we're going to have that on the weekend of Father's Day. I tak samo będzie to w trakcie weekendu z okazji Dnia Ojca. So we're inviting men in every city in the US Więc to participate. zapraszamy mężczyzn z każdego miasta, aby wzięli w tym udział. They'll meet at their parish and join together with groups from other parishes and process with the Eucharist through the street. Więc mogą się spotkać w swojej parafii, jak i z mężczyznami z innych parafii, aby wziąć udział właśnie w takiej procesji eucharystycznej. So I included the website that teaches them how to organize that event. Więc tutaj teraz wysyłam wam link, która naucza tego, jak należy tego typu wydarzenia organizować. And we call that a playbook of how you would get that done. I nazywamy to taką przykładową, zabawkową instrukcją obsługi. So I just wanted you to look at that so that you would know how to organize a playbook for any event that you hold. Więc chcę, żebyście na to zerknęli, żebyście się nauczyli z tego, jak można organizować tego typu wydarzenia. So you could use something like this for any big event that you have. Tego możecie użyć do każdego większego wydarzenia, jakie organizujecie. I think you've done that a few times where you've had men come from all different areas and come together in one location. Myślę, że to już robiliście, kiedy skupialiście mężczyzn z całego obszaru w jednym miejscu. So I just wanted to give you that as an example. Więc chciałbym wam to dać tylko jako przykład. So I think it's time, you're going to go into some sharing time next, is that correct? Teraz mam czas na dzielenie, tak? Nie. Nie? No. There's a group work, yeah, but Perfect, yes. but it's not sharing time. It's just task to be done.
Więc teraz nie tyle będziemy się dzielić, co będziemy wykonywać jakąś pracę. So we will have 50 minutes to do our job. 50 of 15. 50. Okay, mam 50 minut. And I will explain a bit more. So Teraz coś let me więcej share. wyjaśnię. Pozwólcie, że się dobrze pokaże ekran. Okay, so this is documents I have prepared for you. To są dokumenty, które stworzyłem. And there is a group work for, it was 60 minutes when I was preparing it, but we lost 10 minutes, so it's only 50 minutes. Przygotowałem to na 60 minut, ale trochę przypadło. So first 5 minutes we prepare our groups. It's time to choose the group you want to participate and join it. Na początku tak wybieramy grupę let to know themselves to each other. Yeah, i just musimy say, się who am I? zapoznać. Powiedzieć, Then kim we jestem. have next 5 minutes to just to split activities, just to split roles in the group. Potem in the dzielimy team. się działalnością i aktywnością w tej grupie. And then next fourth it will be 30 minutes. We doing our tasks, and last 10 minutes we prepare presentation. I przez 30 minut robimy swoją robotę, a na końcu przez 10 minut robimy prezentację. So work should be done really well to be able to present in 3 minutes. I musimy tą robotę wykonać starannie, tak żeby w ciągu 3 minut móc to zaprezentować. Okay, so then we need to remember about 3 keys. The first one, just to remember where we can meet men, when we can gather Takie them. klucze, jeśli chodzi o tę pracę, czyli po pierwsze, gdzie możemy spotkać mężczyzn, Second key, how to touch their lives. jak dotknąć ich życia, And third, how to build constant relationships. jak budować z nimi trwałe relacje. So the first group will be working on how to invite men to men's pilgrimage to Jasna Góra. Czyli pierwsza grupa ma cel zaprosić mężczyzn na obejrzenie Jasnej Góry. The second one is to prepare the pilgrimage which take place in parish. Grupa druga przygotować obejrzenie Jasnej Góry w parafii. The third group is to prepare event on the shrine on the Saturday. Trzecie ma zrobić jakąś akcję, która wydarzy się w trakcie oblężenia Jasnej Góry. Ma być to szturm oblężenia Jasnej Góry. And fourth one is a topic not connected with Jasna Góra, is just to plan any common activity in leaders groups. Yeah? I czwarte, już nie związane z oblężeniem Jasnej Góry, po prostu zaplanować wspólne działanie w gronie liderów. So I will set you this on chat. Przez czat. No, także teraz powiem po polsku. Wyślę wam to na czacie, po to, żebyście mieli te wytyczne. Natomiast tak, teraz proszę sobie to ściągnąć jak najszybciej, bo pewnie zniknie, jak otworzę pokoje. I teraz pokoje będą otwarte w taki sposób, że każdy wybiera sobie, do której grupy chce się dołączyć. I przez 5 minut musimy się spotkać w grupach i ukonstytuować po to, by zacząć pracę. A więc w każdej grupie musi się znaleźć ktoś, kto będzie to jakoś prowadził, ktoś, kto będzie pisał, ktoś, kto przygotuje. A generalnie pilnujmy się, żeby pracować wspólnie. Ok?